Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam demontaż i montaż Sony Ericssona Spyro W100i. Pierwsze co, oczywiście ściągamy tylną klapkę, wyciągamy kartę SIM, jeśli jest, no musi być, i wyciągamy, jeśli jest, kartę pamięci. Następnie przechodzimy do odkręcania telefonu. Tu widzicie, mamy jedną, drugą, trzecią i czwartą śrubkę. Odkręcamy wszystkie śrubki. Tu musimy użyć śrubokręta krzyżakowego. Śrubki mamy już odkręcone, a te 4 śrubki trzymają cały przód z tyłem obudowy. Sami zobaczycie. O. Calutki nam odchodzi, tylko teraz w tym momencie nie próbujcie odchylać bardziej jednej części od drugiej, tylko wysuwamy do samej góry. I teraz w tym momencie możemy, bo taśma nam się rozciągnie. O, widzicie tasiemkę. Odpinamy taśmę, podwadzamy ją delikatnie czymś i nam samoczynnie odchodzi. W taki szybki sposób możemy wymienić płytę główną z całym tyłem. Nie musimy od razu już wszystkiego demontować, tylko w taki szybki, prosty sposób możemy to odłączyć i wymienić albo przód, jeśli jest bardzo zniszczony, bo w tych telefonach strasznie się niszczy, albo tył. Teraz zajmiemy się demontażem tyłu tego telefonu. Tu macie dwie śrubki krzyżakowe, odkręcamy je. Podwadzamy tutaj całą ramkę, delikatnie, nie uszkadzając jej. Na samym dole mamy tutaj, jak widzicie, dwie śrubki. Odkręcamy je. One są o takich samych wymiarach jak te u góry. I teraz możemy wyciągnąć całą płytę główną. Podzwadzamy ją w odpowiednim miejscu. O, najlepiej u samego dołu, bo tam nie ma nic. Podwadzamy i ona sama nam odchodzi. Tu mamy w korpusie jeszcze głośnik główny. I tak wygląda ta cała płyta główna. Teraz możemy sobie odpiąć całą tą ramkę. Tu ta dolna klawiatura numeryczna jest właśnie klejona i troszkę tak było ciężej ją odpiąć, ale bez problemu to odchodzi. Najlepiej to robić całą płytę podwadzić, a później ta ramka praktycznie samoczynnie nam schodzi. Teraz zajmiemy się demontażem przedniego panelu tego telefonu. U samej góry podwadzamy, jest taka nalepka. Z jednej strony tu mamy właśnie wkręt. Najlepiej tego nie odkręcać, by nie robić sobie dodatkowej roboty.
i z drugiej strony. Śrubka nam wyskoczyła, ale sobie ją znajdziemy. Odkręcamy kolejne śrubki, tutaj tu i tu. Teraz musimy ściągnąć tą całą obudowę, rozłączyć od wyświetlacza. Robimy to za pomocą jakiegoś otwieraka bądź innej podobnej rzeczy plastikowej. Podwadzamy najlepiej od samego dołu to robić, bo tam są akurat zaczaski. Od samego dołu do samej góry i odchodzi nam cały przednia obudowa w tym telefonie. Tu mamy głośnik od rozmów, jak widzicie. Tutaj możemy sobie w tym miejscu podwadzamy, tu mamy, widzicie, zaczep jeden, tu drugi i tu trzeci, blokuje nam całą tą płytkę razem połączoną z taśmą. Podwadzamy mniej więcej w tym miejscu, żeby nam ten zaczep puścił. I możemy sobie w tym miejscu wymienić taśmę główną, odpinamy i wyświetlacz. Tu w tym miejscu odpinamy taśmę, odpinamy podwadzając w taki sposób, a wyświetlacz już zobaczymy w podobny sposób, tylko tu mamy nalepkę zasłaniającą, zabezpieczającą taśmę przed urazami. Szkoda, że nie ma takiej taśmy tu w tej głównej taśmie, też powinna być, ale można taką sobie przykleić. Jeśli chcemy ściągnąć tutaj cały wyświetlacz, to oczywiście podwadzamy w takim miejscu, by tego nie uszkodzić. Na początku odklejamy tutaj całą tą tasiemkę i od samej góry podwadzamy i cały ten wyświetlacz nam spokojnie odchodzi. Ja już tego nie będę robił, bo troszkę braknie mi czasu. Teraz postaramy się ponownie zamontować ten telefon, jak było. Z powrotem zakładamy płytkę numeryczną, zakładamy na ten zaczep, od góry wsadzamy i nam fajnie nachodzi. Później z nowymi naprawami. Cześć.